Żegnamy się powoli z Arku Giano, z małym gospodarstwem agroturystycznym, gdzie było nam bardzo miło, bardzo miła gospodyni, za nami szczęśliwe kurki o imieniu, zaraz tam przeczytam, Biricita, Viola, Matilda, Angeina. Od nich jedliśmy jajka, no nie wiem, trudno stwierdzić po minach kurczy, są takie bardzo szczęśliwe. W każdym razie ruszamy dzisiaj w kierunku Werony. Pogoda jest bardzo słoneczna, jest ciepło, no ale pogoda to taki temat, na który zawsze można ponarzekać. Wczoraj narzekaliśmy na deszcz, dzisiaj się obawiamy ciepła, ale generalnie warunki mamy bardzo, bardzo dobre, więc pakujemy się i ruszamy. Ciao! All the dog. Oh, piccola, piccola. Na razie jedziemy mało uczęszczanymi drogami przez wioski i miasteczka, ale dzisiaj prawdopodobnie dojedziemy do rzeki Adyga, która będzie już nas prowadzić do samego Trydentu. W ubiegłym roku jechaliśmy wzdłuż tej rzeki, tam jest wyznaczona piękna trasa rowerowa. W ubiegłym roku pokonaliśmy tą trasą 150 km, nawet troszeczkę więcej. W tym roku pojedziemy krócej, ale mamy nadzieję, że równie będzie sympatycznie, wygodnie i komfortowo. A tutaj przy wyjeździe z wioski żegna nas malowniczy, jak wszystkie pozostałe, fotoradar. Tutaj w okolicy Vicenzy, a właściwie między Vicenzą a Weroną, winogrona wydają się nieco większe niż były w okolicach Trydentu, ale też zbyt duże nie są i aż trudno uwierzyć, że urosną na tyle w ciągu miesiąca, 2 miesięcy, że będą gotowe do zbioru. Na chwilę musimy się zatrzymać, ponieważ ciężko rozszyfrować ten znak. Trasa I1 i w jedną i w drugą stronę prowadzi do Werony. W prawo, czyli z kierunku, którego przyjechaliśmy, pokazuje, że 12 km, a w lewo, w kierunku, w którym jedziemy, 25 km, więc ciężko cokolwiek tu zrozumieć. Miejsca, gdzie trasa jest doskonale oznakowana, a potem oznakowanie nagle znika i jedziemy jakąś ruchliwą drogą i nie jesteśmy do końca pewni, czy jedziemy tą trasą, którą chcieliśmy się trzymać, czy jechaliśmy. No, kierunek mamy dobry, ale nie jesteśmy pewni, że jedziemy właściwą rowerową trasą. Mamy około 10 km do Werony, ale te przedmieścia nie są zbyt malownicze. Pozostała część trasy, przynajmniej ta, którą już przejechaliśmy, wyglądała dużo lepiej, a tutaj trasa, przynajmniej nasza nawigacja, prowadzi nas przez tereny przemysłowe, dużo kurzu, ale też ruchu samochodów ciężarowych, więc nie jedzie się zbyt komfortowo.
I tak nieco mało efektowną trasą wjeżdżamy do Werony, ale do centrum mamy jeszcze około 8 km. Po kilkunastu kilometrach jazdy niezbyt przyjemną trasą, bardzo ruchliwą, zatłoczoną, zapyloną, wjechaliśmy wreszcie nad rzekę Adygę, ale w tym miejscu nie ma asfaltu, jest natomiast szuter. Oczywiście jak większość takich tras rowerowych z nawierzchnią szutrową we Włoszech, trasa jest dość wygodna, więc nie ma co narzekać. Jedziemy sami w dużo bardziej komfortowych warunkach niż kilkanaście ostatnich kilometrów. Na koniec etapu mieliśmy trochę zamieszania i trudności ze znalezieniem miejsca, mimo że nawigacja wskazywała, że jesteśmy już na miejscu, w którym zaplanowaliśmy nocleg. No to kilka razy przejechaliśmy w jedną i w drugą stronę, nie mogąc znaleźć. Okazało się, że szyld to coś takiego, więc nie zauważyliśmy. W każdym razie przy całym tym zamieszaniu zapomniałem dograć końcówkę, więc tylko teraz mówię, że przejechaliśmy 55 km. Mieszkamy przy dość ruchliwej drodze, jak co słychać i może pokażę, widać. Jesteśmy co prawda na 6. piętrze, co powoduje, że ten hałas może jest trochę mniejszy, ale nie jakoś znacząco. W każdym razie po rozpakowaniu się i prysznicu ruszamy teraz do miasta rozejrzeć się trochę.